Moim gościem jest Piotr Waligórski, który już się pojawił raz na tym kanale i pojawi się jeszcze więcej, bo będziemy programować razem Kickstarty. To znaczy, ja będę programować, Piotr będzie mi tłumaczył, bo będzie drugi odcinek pod tytułem Mistrz i Małgorzata. Ja oczywiście w roli Małgorzaty, Piotrek w roli mistrza. Dzisiaj porozmawiamy o tym cudenku. Komputerek XT, tak? XT, tak. 80. 86. Czyli to jest wcześniejsza generacja niż 286, tak? Czyli wcześniejsza generacja niż dokładnie 286. Jeden z takich pierwowzorów komputerów. Nagrywamy. Czekajcie, nagrywamy materiał. Taki pierwowzór właśnie współczesnych PC-ów, proszę bardzo. Współczesnych PC-ów. Tak naprawdę to jest współczesna już replika, zrobiona troszkę inaczej niż dawniejsze sprzęty z epoki, bo tu jest taki już pseudo-chipset, który zamiast takiej wielkiej, bo te komputery były wielkie, miały olbrzymie płyty główne, pamiętam. Dużo większe niż te dzisiejsze. I zamiast tej wielkiej płyty wyłożonej układami tam głównie 7.4 takimi prostymi bramkami, jest jeden taki pseudo-chipset, gdzie wszystko jest upchnięte w takim jednym tutaj 84-nóżkowym. Agnus Amigi. Tak jak Agnus, w takiej samej obudowie PLCC. Wszystko to jest tutaj, w związku z tym praktycznie cały komputer jest tutaj. Tu są tylko złącza. A tu są karty. To są wszystko, to jest jeszcze ta 8-bitowa krótka EMISA. No nie taka krótka, ale wiem o co chodzi, tak, 8-bitowa. Była też dłuższa, 16-bitowa tak. z tym takim Jeszcze była BESA. Jeszcze była BESA. BESA to już zupełnie późniejsze historie, bo to już są czasy 486, to była VLB, VESA Local Tak, Bus. tak. Całość sam zrobiłeś, tak? Wszystko. Według projektu, no zrobiłem w rozumieniu lutowania, zresztą projekt tak naprawdę nie został przeze mnie wymyty, bo w ogóle nie planowałem go jeszcze na razie pokazywać. To jest projekt, tutaj jest bo napisane, Siergiej Kiselew się nazywa, ten autor tego projektu. Na GitHubie jest cała dokumentacja. 2017 widzę. Tak, on tam się przedstawia, że jest inżynierem w Intelu. Rzeczywiście ma bardzo wiele fajnych projektów. Między innymi ten bardzo ciekawy komputerek MSX Omega też właśnie zaprojektował. I jeszcze parę innych fajnych, takich ciekawych, niebanalnych sprzętów. No i on tutaj zrobił właśnie tę kartę procesorową, która zawiera w sobie, no właśnie jak wspomniałem, większość... Nie skalecz się, bo na THT to idzie łapy pociąć. Tak, no można sobie wbić w rękę. No tu mamy ten taki pseudo-chipset, który zastępuje całą połowę płyty głównej. Aha. Tutaj jest procesor. Zamiast 8086 zastosowałem jego najszybszą wersję, czyli NEC V20. Aha. To jest tak naprawdę zgodny z 8086 procesor, który w środku jest zupełnie inny. I jest ponad 50% szybszy od oryginału przy takim samym taktowaniu. No widzę, 80 jest tutaj. Tu mamy pamięć statyczną. To jest pamięć. 1 MB pamięci, bo ten procesor więcej nie obsługiwał. Pierwsze PC-ty maksymalnie 1 MB, a właściwie 640 kg. Z pewnych powodów. Tutaj jest BIOS, tutaj trochę układów takich ogólnych, tutaj mamy układ taki już współczesny, który tam zarządza powiedzmy bankami pamięci i można do tego podpiąć zwykłą klawiaturkę, więc mamy taki prościutki układzik, który zwykłą, czyli też już starą PS2 klawiaturę tłumaczy kody klawiszy, bo XT miały inne kody klawiszy niż późniejsze PC-ty, więc trzeba te kody przetłumaczyć na to, co jest zrozumiałe dla XT. Tak jak wam widzę. Tak jak w Amidze, dokładnie. Według tej samej idei, jakby ten układ przeprogramować, pewnie by dało się na przykład to do Amigi podłączyć. W sumie te standardy są bardzo podobne tej transmisji. Wiem o co chodzi. No i tutaj wpinamy to właśnie w taką płytę. Bez znaczenia w który slot? Bez znaczenia w który slot, bo to jest taki był stary komputerek, jeszcze nie był to w ogóle PC, Altair. W USA powstał w latach 70. Nie wiem, czy nie był to pierwszy w ogóle komputer domowy. I on właśnie miał też bardzo podobny design, że była płyta główna, gdzie było tylko zasilanie i sloty, a cała elektronika, na przykład właśnie procesor, pamięć i ten była w kolejnych dokładanych slotach. I to jeszcze nie było tak jak tu, że mamy już prawie cały komputer tu, tylko na jednej płycie był procesor, na drugiej pamięć, na trzeciej jeszcze kawałek pamięci i tak dalej. A tu co my tu jeszcze mamy? RTC, czyli zegar czasu rzeczywistego, widać bateryjkę, no bo się po prostu nie zmieścił na tym, widać, że ta płytka jest już dosyć wypakowana.
Tutaj mamy kartę VGA, które rzadko się zdarzały w X-ciakach, bo to już powiedzmy XT to raczej początek lat 80., a karty VGA to już druga połowa. 80 chyba 6 czy jakoś, No, jakoś albo tak. 8, nie jestem pewien. Można to doczytać Tak, w Wikipedii. Na pewno druga połowa lat. Tak, 80, zdecydowanie. Bądź prawie na pewno, no bo 100%, druga połowa. Tak? Albo 8,6, albo 8,8, mi nie, się nie bardziej pamiętam. kojarzy 8.6, ale warto sobie doczytać. Więc no jest to taki trochę, po prostu zastosowano chip SVGA. Ile ma ramu? Pół mega. Pół mega, okej. To jest Seng, tam chyba ET900. On był dosyć popularny, z tego co pamiętam, w czasach 386. No więc projektant tego systemu wziął układ zgodny, ten SVGA, z już trochę nowszych PC-ów i zastosował złącze 8-bitowe zgodne z IBM XT jeszcze. Na przykład 2AT w późniejszych PC-tach też by zadziałało, jeżeli tylko mamy złącze ISA, tylko że bardzo powolne, bo to jest ograniczone do 8 bitów magistrala. Komodorek. No, tak, robiliśmy zresztą takie testy z kolegą, jeżeli chodzi o szybkość działania Basica, prostej procedury, to Commodorek był tylko o niecałe 50% wolniejszy od tego XT. Ojejku. Tyle, że mówimy o Basicu. Tak, oczywiście, tak. więc to jest ten. Co my tu dalej mamy? Compact Flash. Tak, to jest karta CF, czyli ona jest zgodna z IDE, to jest po prostu IDE. Tylko autor projektu zrobił, a możemy go w sumie ją wyciągnąć, żeby nie musieć tutaj montować wielkiego dysku na taśmie 40-pinowej. Można dać kartę CF, która elektrycznie jest zgodna i logicznie z IDE. Super. Więc... Te zworki są od? No to jest jeden z pierwszych PC-ów, więc wiele kart, tutaj widzimy tych zworek jest Tak. wiele w różnych miejscach, to są konfiguracje przerwań, numerów przerwań i obszarów pamięci, które karta ma do swojego użytku. Wszystko musiał użytkownik ręcznie wiedzieć, Tak, było tak z pecetami. gdzie, które przerwanie i ten jeszcze w czasach tam pamiętam chyba, nie wiem czy nie Pentiumów się to zdarzało, że jeszcze gdzieś tam trzeba było pamiętać, Zdarzały się. czy jakieś IRQ było takie, Karty czy coś dźwiękowe. blokowało, właśnie Bardzo przy kartach długo to dźwiękowych miały. to jeszcze było, tak. Natomiast tutaj właściwie każdą jedną rzecz trzeba było za pomocą deep switchów właśnie Stacja sobie- dyskietek, tak? Tak, to jest flop, taki zwykły 34 piny, tak. Tak. Tak, no, to kontroler tego flopa. Myszka. Tak, myszka, bo tu można założyć, na pewno kiedyś spróbuję, Windowsy 3.1. 3.11 już nie, te, które były dosyć popularne niegdyś jeszcze w Polsce, przed Windowsem 9.5. Ale 3.1 podobno można. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie Bardzo działać. wolno będzie. Na pewno, ale podobno będzie działać. No, żeby to było w miarę nieskomplikowane w zasilaniu, autor zastosował ATX-owe złącze tutaj do zasilacza. Ja sobie założyłem kupiony na AliExpressie Pico PSU, który jest bardzo wygodny. Tak, też to mam. Bo tutaj 12 V się podpina. I tu jeszcze są wolne sloty, bo tu jeszcze są dwie karty, których nie polutowałem jeszcze. Mianowicie karta dźwiękowa Adlib oraz karta sieciowa w standardzie Ethernet na jakimś tam NEC-u popularnym. Nie wiem, jak wygląda sprawa ze sterownikami, być może jakieś IRC albo jakaś prosta usługa, może maile jakieś będą na tym działać. No, FTP. FTP. www bym się nie spodziewał, No, nie bardzo. bo to jednak jest sprzęt, przy którym Amiga 500 jest demonem prędkości, Ale FTP inżynierii spokojnie. i wszystkiego. Tak, FTP też podejrzewam, że nie jest. Piotrek, tak się zastanawiam, to by można było do Amigi 2000 podłączyć, albo 4000. Tak, można by. Myślę, że można by. Nie masz dwóch takich, to sprawdzę. Nie mam. Ale można sprawdzić, myślę, tak, bo tam jak wiadomo w Amidze 2000, Są 4 złącza ISA. w 3000 też są chyba, nie? Czy w 4000? Czy, nie 4000 mają wszystkie, bo ja mam dwie, i desktopa i towera mają złoty, mają ISA, tak. No, więc można w Amigach to włożyć. Nie masz? Z tym, że ona będzie działać od razu. No przecież Amiga i tak się włącza z przyciska. No tak. Więc będzie, bo tutaj naciskamy, tu włączamy, bo tu nie ma żadnej bo tu się podłącza klawiaturę, więc ona by działała. Trzeba by wziąć tę kartę i tę. Tyle, że Amiga ma 16-bitowe ISy. Nie szkodzi. Więc, no tak, nie szkodzi, działać będzie. Natomiast szkodzi to, że nie dość, że jest bardzo wolny procesor,
to jeszcze będziemy ograniczeni do 8-bitowej ISy. Więc jakby sobie ktoś chciał to w Amidze robić, chociaż to oczywiście nie jest sztuka dla sztuki. Amigowanie Ale jest można. sztuką dla sztuki. Tak, no tak. To jest hobby. Tutaj nie ma logiki. Nie szukaj No logiki. Więc można by to, rzeczywiście można by to, no może spróbuję w tej moim Amidze 2000 EATX. W sumie No. mógłbym to spróbować. Pewnie by działało, bo jest dystrybucja zasilania. Pewnie. Przy czym no, złożymy sobie wtedy peceta, który tak naprawdę będzie wolniejszy niż pecet, który byśmy mogli zaemulować na takiej Amidze. Ale nie zabiera zasobów Amigi. Ale nie zabiera zasobów. Natomiast minusem jest to, że nie wymienimy danych. Jak to nie? Kabel szeregowy. No tak, kabel szeregowy. No można wymieniać dane między Albo na Amigą przykład PC-tem. można CF-kę wyciągnąć, No, no, ale- ona jest w facie i też podłączyć do Amigi na Słuchaj, przykład. taki są PC programy- nie potrzebuje gigabajtów danych. Tam dane lecą w kilobajtach. No tak, to Spokojnie dyskietka, kabel szeregowy jest, wystarczy w jasne. zupełności. Dałem tutaj najmniejszą kartę, jaką miałem, 512, ale ona, megabajta, ona i tak jest za duża. No, Bo jak się na przykład listuje jakiś katalog, to ona jakieś tam jeszcze potrafi 10 sekund czekać, nie wiadomo na co, zanim się pojawi prompt DOS-u. Piotrek, ale możesz sobie też kupić na ISA port Kupię. równoległy i między Amigą PC-tem wymieniać dane. Na równoległym, to wtedy będzie zasobować równo. No można by, myślę, że tak. Piotrek są. Aha, nie, to Tak. nie będzie działać, bo to wymaga prawdziwego bridgeboarda. Mniejsza z tym. Nie, Czy nie, to jest bridgeboard nie miejsce będzie na Na koprocesor? Ja mam ten koprocesor, mam oryginalnego Intela Aha. 8087, tyle że ten oryginalny Intel niestety, ale mi się tutaj troszkę grzeje, bo tutaj można dać taktowanie maksymalnie tam do 4,77 razy 2, czyli to jest 9,40 coś bodajże, tak? Czy tam No na 9,50. Wolfensteina za mało. 9,56. Tak, na Wolfensteina trochę za mało. Nie wiem jak z pamięcią, bo on tu ma w praktyce 640 kg. Można troszkę próbować. A MMS-em się nie da dołożyć za pomocą MMS-a? Trochę się da. No 300 kg. No ale nie całe, Mhm. bo musisz pamiętać o przestrzeni dla. A no VGA. tak, Musisz pół pamiętać mega. o przestrzeni dla. Nie, te pół mega to jest jakoś inaczej, to jest chyba przez jakieś okno. W rzeczywistości ta Mediatora pamięć, mamy. Ta pamięć lokalna to jest trochę tak jak w Mediatorze, tak, czy przy całym szacunku dla Mediatora. Ale, No to rozmawiamy. ale to jest takie, myślę, że tutaj okno. Aha. Podejrzewam, że ona 64, góra 128 używa do wymiany danych. Na pewno nie ma pełnego pół mega, bo by nie starczyło. Zwykła arytmetyka pokazuje ci to, bo patrz, masz pół mega pamięci, a tu widzimy pod DOS-em 640, fizycznie jest 1 mega, a procesor może adresować 1 mega, nie więcej. Czyli 8086 i jego pochodne typu ten NEC to jest 1 mega i ani megabajt, ani kilobajta to ma więcej. dużo mniejsze możliwości niż Amiga, tak? Oczywiście. 286 ma 16 megabajtów i to jest tam jeden z głównych plusów tego procesora. Ja ci to już mówiłem, ale powiem do kamerki, jak to by był 386DX, to by był potwór. No To by tak. na bardzo dużo by na nim szło zrobić. Nie no, 386... Tak, Ale tak, DX, tak. nie jest X, tylko DX, nie? To już by szło bardzo dużo zrobić. Tylko, że no wtedy musiałyby być też ISy dłuższe. Tak, bo ta 16. 8-bitowa ISA go jednak przycina. 2000 ma dwa złącza oryginalnie 8-bitowe i 16-bitowe. Dzięki tobie mam to rozszerzone do 16 bit, wszystkie 4. No to, tak, tam ci dolutowałem w tej płycie, którą ci tam wymieniałem. Rzeczywiście dolutowałem te dwa brakujące. No ale zabawka fajna. Można się bawić, no. Tak, można się bawić, można naprawdę zobaczyć, ostatnio takie na PPA były, możemy to tutaj zostawić, na PPA były takie moim zdaniem mało sensowne dyskusje, jak to właśnie Amiga przegrała na starcie już, no bo przecież te PC-ty wjechały z tym swoim 3D, no ale tak naprawdę PC-ty i 3D to jest tak naprawdę w okolicach połowy lat 90., a nie lata 80., kiedy to Amiga powstawała, kiedy odnosiła największe sukcesy i de facto kiedy tego typu PC-ty no były jedynymi PC-tami, które istniały, Możesz bo innych krok nie bliżej, było. chodzi o to, tam zooma możesz odsunąć. Dwoma palcami musisz zooma odsunąć. Albo ja ci to zrobię jak chcesz. A co chcesz widzieć? Czy nas widzisz obydwóch? Tak. Bo chodzi o to, żeby mikrofon był bliżej. Piotrek, ja ci powiem jak ja to widzę, bo przyglądałem się tematowi. Początek śmierci Amigi zaczął się w roku 90. Dlatego, że zobaczyłem różnicę między grą LucasArtsu, Monkey Island.
to była pierwsza gra, którą ja zauważyłem, być może były inne, być może się mylę, która już lepiej wyglądała na PC-cie niż na Amidze. Na Amidze lepiej brzmiała. Amiga broniła się dźwiękiem, No, ale bardzo PC długo. już animacją, już grafiką, już kolorami przegonił Amigę. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy też nie było problemem i ograniczeniem, zresztą właśnie też na PPA, zresztą ta cała dyskusja to ona chyba właśnie się zaczęła od całkiem takiego sensownego Dyskietki wniosku o i dyskietkach, dysk twardy. że te dyskietki miały w Amidze no trochę więcej niż 720, bo 880 i tych dyskietek musiało być dużo i się po prostu dystrybutorom w rodzaju Tak. nie Lucas, tylko też- Sierra to była chyba, nie? Ta firma się nazywała, nie? Być może masz rację, dałem pupy, to się wytnie. Ty, nie, ja nie wiem. A może Lucas? Nie wiem, zielonego pojęcia. George Lucas występował w tej grze. Wiesz o tym? Jego tam jako cameo wrzucili. Aha. Jakaś była postać, która tam potem zdejmowała laskę i był maskę i był George Lucas. A ja nie, znaczy ja widziałem, jak tam koledzy grali, fajna gra, przygodowa, ale jedyna przygodówka, w którą grałem, to już nie na Amidze, ale na PC-cie i to akurat chyba był LucasArts, bo to był Dig. Wiem co. Bardzo fajna, bardzo fajna. Szkoda, że nie zrobiono filmu według tego. Myślę, że byłby bardzo fajny. Natomiast tutaj myślę, że to mogły być nie tylko możliwości techniczne było wiele Amigi, rzeczy. ale również przede wszystkim to, że Amiga nie miała twardego dysku. Tak. Znaczy, mogła go mieć, ale bardzo mało użytkowników ten Nie dysk było jako miało. standardu. Nie Tak. było Amigi, małej Amigi, która w standardzie miała dysk Musiałeś twardy. tak, to wszystko poupychać na dyskietkach. Dyskietki były niewiele. To skazywało użytkownika na jakąś potworną dyskotekę. Nie dało się tego jakoś sensownie poukładać, bo na PC-cie, jak był instalator, no to wszystko pyk w dyskietka, włóż dyskietkę pierwszą, włóż dyskietkę drugą, trzecią, czwartą. LucasArts, dobrze mówiłem. Czyli dobrze mówisz. No miałeś spoko, rację. mniejsza z tym, to jest sam No, szczegół. widzisz, to nie musisz wycinać. To Nie muszę, ale szczegół, to jest tam mało istotne. Skończyłeś wypowiedź, czy jeszcze chcesz coś dodać? Nie, jeszcze chcę dodać. Dodaj, Bo słuchamy. Chciałbym jeszcze dodać, że wiesz, no instalujesz, nie? Więc jak wszystko idzie na twardy dysk, to wiadomo, że nie trzeba optymalizować tego na te dyskietki. To Nie może- trzeba się zastanawiać, tak. jak rozłożyć dane, żeby użytkownik nie musiał zmieniać dyskietki, prawda, 3 razy w ciągu minuty, bo po prostu go szlak jasny trafi. Ale można skompresować to strasznie. Można też Bardzo mocno. skompresować, bo dokładnie. I tak dokładnie robiono. Więc jak miałeś na PC-cie dystrybucję na dyskietkach, która wiadomo było, że idzie na twardy dysk, to można było robić różne Tak. takie oszczędnościowe rzeczy. Na Amidze oni musieli zrobić tak, żeby to było grywalne, sensownie grywalne z dyskietek. Co po prostu ekonomicznie nie miało sensu. Gdyby wiadomo było, że każdy użytkownik Amigi, bądź prawie każdy, ten twardy dysk ma, to by to, ale to wiesz, to są technikalia, bo moje zdanie jest takie, które wiele razy wyrażałem. Amigę tak naprawdę zabiła niekompetencja w kwestii planowania Tak. i zarządzania w firmie Commodore, który jak wiadomo był producentem, który miał prawa do Amigi, bo wiadomo Amiga, o czym nie każdy wie, nie była oryginalnym projektem Wykupiono. Commodora, była kupiona i o wiele bliżej było jej do Atari, stąd wiele rozwiązań, które są w Amidze. Joysticki. Chociażby system joysticków, tak, bo też niedawno się dowiedziałem, że w C64 są pewne, acz istotne niuanse, które różnią to od tego, jak to jest zrobione w Amidze, czy właśnie w małym Atari. No to opowiedz. Nie znam szczegółów Dobra. technicznych, tam chodziło o jakieś kwestie związane No. z obłożeniem napięć, ale generalnie zawsze mi się wydawało, że C64, Atari i Amiga mają identycznie. Okazuje się, że w C64 podobno jest jakiś delikatny, w pewnych bardzo specyficznych okolicznościach taki niuans, który może się ujawnić w normalnych sytuacjach. Nie. Mi się wydaje, że coś takiego jest również między Amigami. Wydaje mi się, już Ci tłumaczę dlaczego. Były joysticki firmy bodajże MAT. Kupiłem joypad od nich. Działał we wszystkich Amigach prócz 2000. Jak uruchamiałeś Amigę z tym joypadem, był zielony ekran. Dzwoniłem do tej firmy, rozmawiałem z prezesem, powiedział mi, że popatrzy na schematy i mi odpisze. I nie odpisał. No, zdziwiony jesteś? ale- Ja nie wiem, znaczy... Też nie wiem. Mnie zastanawia jedna rzecz, jak jest taka, no mam film, chociaż pewnie kiedyś zrobię nowszy, bo to jest mój pierwszy film i raczej kiepski technicznie, o GBA 1000 i w tym systemie jest ciekawe to,
że jak odpalasz, to jest taki, powiedzmy, nazwijmy to klon Amigi. Amigi 1000. Rozszerzenie bardziej, no. Jak nie założysz myszki, to nie butuje. O, Wisi na takim ekranie powitalnym, gdzie kręci się tam GBA 1000, GBA 1000 i nic się nie dzieje. Dopiero jak założysz myszkę, to pokazuje konfigurację i zaczyna butować. I też powiem szczerze, wiele razy chciałem popatrzeć w schemat, rozkminić, bo mi się zawsze wydawało, że to idzie przez chyba tam jakiś demultiplexer i potem dalej do któregoś z portów, ale chyba nie, więc nie wiem w sumie. ciekawe. Chciałem jeszcze dokończyć ten temat, co myśmy gadali o upadku Amigi. Później był Gunship 2000. To była końcówka gier na PC-ta wydawanych na dyskietkach DD. PC-towa wersja wyszła jeszcze na dyskietkach 720 KB. Amigowa okazała się dopiero 2 lata później dużo bardziej wykastrowana. Nie było między innymi możliwości nagrywania rozgrywki, odtwarzania jej, bo na PC mogłeś sobie przelecieć misję i później z tego zmontować film. Silnik gry to umożliwia, a na Amidze to było wycięte. Tak samo na Amidze nie było dodatkowego pakietu misji, na PC się ukazał, no to już szło ku upadkowi wszystko, nie? No tak, ale to już byliśmy, to tak naprawdę nie są przyczyny, a tak naprawdę już Skutki, objawy. tak, skutki. Jeżeli producent przestaje być wydolny, przestaje nadążać za trendami, absolutnie zajmuje się tworzeniem bezsensownych komputerów, które niewiele wnoszą nowego, no na przykład Amiga 600, co tak naprawdę, no dobra. Moja ulubiona Amiga, najgorsza Amiga jaka wyszła. Dla wielu ludzi, tak, bo to dzisiaj jest fajna Amiga, Tak. malutka, w zgrabnej obudowie, nadal oryginalna Amiga z chipsetem, ze Do wszystkim, damskiej torebki się zmieści. jeżeli jest odpowiednio duża torebka. Ale najgorszy model to jest, bezsprzecznie. Ale w tamtym, w perspektywie roku tam 91 bodajże, kiedy ona się pojawiła, w ogóle nigdy nie powinna powstać. Ona miała być tańsza, a okazała się być droższa. Procek 78, układy dźwiękowe z 86, A nawet 5. 5, brak klawiatury numerycznej, wada zaleta, dla niektórych zaleta, dla niektórych wada. Gdyby ten komputer Amiga 600 miał kości AGA, czyli właściwie wszystko to, co miała Amiga 1200, Tak, taka economy version. byłby przebojem, naprawdę, byłby przebojem i byłbym pierwszy, który mówił, wspaniała rzecz. Wersja A potem, ekonomiczna. gdyby na przykład ta Amiga 1200 pojawiła się na przykład z chipsetem AAA, który podobno już był na ukończeniu, który już dawał dużo, ale to myślę, że kiedyś możemy sobie spokojnie podyskutować, to jest temat Rzeka. rzeka Ocean. na bardzo długo. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, cześć. Cześć. A tutaj jest kamerowanie. Tak. No to cześć. Tak, w ten sposób. No cześć, no przywitajcie się na jejku, no. Amatorsko Ale to nagrywamy. właśnie to jest ciekawe. Tak. Można posłuchać. Tam. Rozumiem na żywo. Nie na żywo, ja to potem będę montował. I nie będę tego wycierał, że się nagrało. Tego nie, tego w żadnym wypadku. To Piotrek, zgubiłem, trochę mnie rozproszyli ludzie. Aha, mój inny znajomy, też Piotrek, był amigowiec, śmiał się z Amigi 1200. Commodore wypuściło komputer, który na dzień dobry osiągał 50% maksymalnej szybkości, brak pamięci fast. no tak, w ogóle te absurdy techniczne, które wtedy były, bo oni to tłumaczyli tam kosztami pamięci, co akurat było prawdą, bo rzeczywiście pamięci były wtedy drogie, no ale co by... Teraz są nadal, przez AI. Teraz tak, przez AI. Ale był moment, że nie były. Ale nie, no moim zdaniem też wiele razy się wypowiadałem na ten temat, że można było to zrobić tak, żeby 1 mega dać na płytę główną, jako prawdziwy fast, a 1 mega dać jako chip RAM, no też tak. na płytę główną, z możliwością rozszerzenia, tym bardziej, że oryginalna płyta główna Umożliwiała takie rozwiązanie, bo takie złącze Jest w pierwszej wersji. istnieje na niektórych płytach Amigi 1000. Obok złącza zegara, właściwie ze wspólnym. Tak, dokładnie. Można było to zrobić spokojnie, nie byłoby żadnego problemu. Znaczy płyta nigdy nie była przygotowana na obecność fastu na niej, no bo to wymagałoby jeszcze dodania kontrolera, no bo Tak. tam musi być odświeżanie Procesor tej mogli pamięci, wyrzucić. ale spokojnie oni by coś takiego mogli To ogarnąć. jest do garnięcia jak najbardziej. Nie, to tak firma dysponująca całym zapleczem konstruktorskim jak Commodore spokojnie mogła to zrobić. I można było to dokładać na przykład tak jak w Atari ST
jakimiś tam modułami SIM albo jakimiś innymi zipami. Spokojnie można było to zrobić. No, ale to jest wszystko tylko skutek, ponieważ przyczyną było to, że zarząd firmy był kompletnie niekompetentny, oderwany od realiów, nie znali specyfiki Rynku, tak, rynku gier. komputerowego, gier. Programów. To było coś, to nie było sprzedawanie jak tam szydzono osłodzonej wody, bo tam któryś z wyższych tych szefów, chyba tych najgorszych właśnie swego czasu był jakimś wyższym w zarządzie, wyższym członkiem zarządu albo w Pepsi, albo w Coca-Cola. Więc nic, albo ewentualnie jakieś tam chipsy. To jest zupełnie inna specyfika, gdzie bardzo ważny jest rozwój, a nie skupienie się na cięciu kosztów i ekonomii. Jeżeli nie będziemy... Tak, cięcie kosztów w każdym biznesie jest ważne, ale jeżeli optymalizacja, tak, ale jeżeli w przemyśle komputerowym, zwłaszcza wtedy, kiedy to było strasznie dynamiczne, jeżeli oni wzięli i zaprzestali pieniędzy, znaczy łożyć jakiekolwiek sensowne pieniądze na rozwój, no to co dzisiaj się sprzedawało już za 2 lata już się nie chciało się sprzedawać. A potrzebne kolejnych 2, żeby opracować coś nowego. Tak, dokładnie, no i taki był skutek. Firma, która no, jak się odpali system tego rodzaju i zobaczymy, co potrafiły komputery z serii IBM, czy odpalimy sobie inne komputery domowe, C64, małe Atari, czy na przykład 65XE, czy właśnie taki IBM XT, to możemy skonfrontować to z tym, czym była wtedy Amiga w roku 85 i jakim trzeba być mistrzem w czym? Żeby nie używać wulgarnych słów. Też szukam niewulgarnego, nie znam. Żeby to po prostu spieprzyć, Tak. ale tak po prostu na maksa, Przez R. jak Commodore. Nie spieprz, przez R chciałem, sypy i tak dalej. No. Tak, No. oni mieli wszystko, mieli najlepszy bądź jeden z najlepszych systemów, mieli fabryki mikroprocesorów, mogli to produkować, mieli masę pieniędzy. Piotrek, mamy 2020... 7 lat No. wszystko to zniszczyli. Mamy 2026 rok, bardzo fajne hobby, z bardzo fajnymi Tak. elektrośmieciami, z Dokładnie. bardzo fajnymi ludźmi, ciekawymi, z którymi naprawdę można rozmawiać godzinami. Ja uważam, że nieźle. Jedyne czego potrzebujemy to zdrowia. Tak, to prawda, bo tak naprawdę tego ani nie kupimy, ani nikt nam tego nie da. Kolega Rafał, który kameruje, potrzebuje zasilacza do Amigi. Ale to nie ma związku ze zdrowiem. No, Z Amigą jak najbardziej. tak, no my Problem- ja zdrowia, a on zasilacza, nie? Problem zasilacza możemy rozwiązać. Problem zdrowia no też do pewnego stopnia. Ale to już są inne. Jeszcze chcesz coś dodać? Nie. Piotrek, dzięki Ci za rozmowę. Dziękuję Porwo. bardzo. Widzimy się w drugim odcinku Mistrza i Małgorzaty. Będziemy programować Kickstarty. Będziemy programować Kickstarty. Tak jest. Rezystory masz. Mam rezystory w portfelu. Tak, dokładnie. Programator odpada, EPROMy są z AliExpressu. Ciekawe, czy Rafał mi odda telefon. Odda? No. No to A ja będę lepszy od Rafała, mam drugi. Dzięki Piotrek. Dzięki Rafał. dobra,